Państwu. Ja nazywam się Ilona. Dziękuję Państwu w Akademii Transportu Multimodalnego, nowej inicjatywie Wyższej Szkoły Logistyki związanym z nowym kierunkiem studiów. Do dzisiejszego spotkania zaprosiliśmy doktora inżyniera Ireneusza Fechnera, wieloletniego wykładowcę Wyższej Szkoły Logistyki, również wieloletniego kanclerza, ale przede wszystkim eksperta branży TSL, który w dniu dzisiejszym zdradzi nam tajniki transportu multimodalnego, spróbuje dla nas zdefiniować to zjawisko, jakim jest transport multimodalny. Zapraszam teraz doktora Fechnera do prezentacji. Dzień dobry, witam Was. Dzisiaj o transporcie intermodalnym bardzo krótko. Pani Ilona mówiła o transporcie multimodalnym. Ja spróbuję pożenić i wyjaśnić te dwa pojęcia. Natomiast transport intermodalny jest takim pojęciem najbardziej pasującym do istoty dzisiejszego naszego spotkania. Ponieważ nie chcemy zajmować Wam zbyt wielu czasu, od razu przejdę do konkretu. Otóż jak zdefiniować transport intermodalny? Najkrócej mówiąc, jest to przewóz towarów od nadawcy do odbiorcy z wykorzystaniem przynajmniej dwóch środków transportu należących do dwóch różnych gałęzi transportu, pod warunkiem, że towar nie zmienia opakowania transportowego na całej trasie przewozu. Natomiast jeżeli mówimy w ogóle o transporcie, to takim zasadniczym podziałem w transporcie jest podział na gałęzie. Mamy 6 gałęzi transportu: transport drogowy, kolejowy, wodny, śródlądowy, transport morski, lotniczy i rurociągowy. Czy transport intermodalny jest gałęzią transportu? Nie jest i dlatego nie jest tutaj wymieniony. A dlaczego nie jest? Bo najpierw przyjrzyjmy się gałęziom transportu. Otóż istotą każdej z gałęzi transportu jest po pierwsze środowisko, w którym odbywa się przewóz. Tym środowiskiem może być woda, może być ląd, ziemia, może być powietrze. Do tego potrzebna jest odpowiednia infrastruktura, a więc na lądzie drogi, linie, tory kolejowe, na morzu są to szlaki żeglugowe, na lądzie, ale w związku z wodą są to rzeki żeglowne bądź kanały żeglowne i wreszcie w powietrzu są to korytarze powietrzne, wytyczone głównie ze względu na konieczność zapewnienia bezpieczeństwa lotów. Do tego oczywiście różne inne elementy, jak środki transportu, jak bocznice kolejowe, przystanie, porty, terminale, gdzie można dokonywać przeładunku i tak dalej. A więc jak widać, transport intermodalny nie jest gałęzią transportu, bowiem on wykorzystuje, zgodnie z definicją, jaką przywołałem przed chwilą, co najmniej dwie gałęzie transportu, które wykorzystuje się na całej trasie przewozu, i co najmniej dwa środki transportu, które w tym przewozie uczestniczą. A skąd w ogóle wzięło się określenie transport intermodalny? Otóż angielskie określenie modal split można tłumaczyć jako podział gałęziowy. Ja chcę zwrócić uwagę, że nasze dzisiejsze spotkanie odbywa się pod hasłem transport multimodalny, więc przy tym wyjaśnianiu, czy transport intermodalny posiada zamienniki, czy nie, to zwrócę uwagę, że określenie transport multimodalny jest określeniem nadrzędnym. Mówiłem, że podobnie jak w transporcie intermodalnym do przewozu trzeba zaangażować co najmniej dwa środki transportu należące do dwóch różnych gałęzi transportu, natomiast w czasie przeładunku z jednego pojazdu na drugi opakowanie transportowe również może być zmieniane. A w przypadku transportu intermodalnego, i tylko taka jest różnica, to opakowanie transportowe jest niezmienne, co oczywiście nie tylko ułatwia, ale i również przyspiesza przeładunek. Mówiłem również o transporcie kombinowanym. Otóż transport kombinowany to
taka specyficzna forma transportu intermodalnego polegająca na tym, że dążymy do tego, aby najdłuższy możliwy odcinek przewozu był wykonywany innym rodzajem transportu niż transport kolejowy. A więc to odnosi się głównie do transportu lądowego, a chcemy, aby tak było, ponieważ panuje przekonanie, że transport kolejowy jest mniej uciążliwy dla środowiska, jak również chcemy ograniczyć wielkość przewozów towarów transportem drogowym, który już od lat nie tylko w Polsce dominuje i w Polsce jego udział w całkowitym przewozie towarów przekracza już grubo ponad 80%, co oczywiście powoduje określone problemy dla innych użytkowników dróg, a więc zatłoczenie dróg, kongestia, wypadki, no i emisja substancji szkodliwych do środowiska. Z pewnym jednak zaznaczeniem, że transport kolejowy, który w dużej mierze korzysta do napędu z energii elektrycznej, no to jednak musimy pamiętać, że w Polsce energia elektryczna jest wytwarzana przede wszystkim z węgla brunatnego, z paliw kopalnych, a to oczywiście no nijak się ma tutaj z ekologią i tak dalej. Więc no, bądźmy też świadomi, że ta przewaga proekologiczna transportu kolejowego nad transportem drogowym w Polsce jest jednak nadal dyskusyjna. A więc króciutko podsumowując ten fragment, zwróćmy uwagę, że do wyboru w transporcie transporcie intermodalnym mamy 2 z 4 gałęzi transportu. Musimy mieć do tego opakowanie transportowe, które w transporcie intermodalnym nie będzie zmieniane na całej trasie przewozu. Natomiast dlaczego nie transport lotniczy i dlaczego nie transport rurociągowy? No, transport rurociągowy chyba z oczywistych względów, bowiem substancja płynna czy lotna nie wymaga innego opakowania jak sama rura, którą jest transportowana. Natomiast transport lotniczy ze względu na kształt przekroju poprzecznego samolotu wykorzystywanego do przewozu zarówno pasażerów, jak i towarów, czy tylko i wyłącznie towarów, no, wymaga specyficznych rodzajów opakowań transportowych. Są to często opakowania nazywane kontenerami lotniczymi, górno-dolno-pokładowymi, bądź też są to zupełnie inne sposoby pakowania towarów w przypadku samolotów cargo. Jeżeli chodzi natomiast o pytanie, skąd w ogóle wziął się w takim razie transport intermodalny? Otóż jest on jakby dzieckiem globalizacji. Globalizacja spowodowała, że przedsiębiorstwa współpracują ze sobą ponad kontynentami. W związku z tym, kiedy przekazują sobie surowce czy produkty gotowe do dalszego użycia, oczywiście często na drodze do pokonania staje morze. Morze na razie póki co można w przypadku transportu intermodalnego pokonać tylko w jeden sposób, mianowicie trzeba towary zapakować do opakowania transportowego i wysłać statkiem przez morza, oceany, a brzeg morza jest naturalnym miejscem, gdzie występuje przeszkoda, a więc trzeba towar, który na przykład zostanie wyprodukowany na lądzie i zapakowany, dowieźć do portu, tam musi być przepakowany i przeładowany na statek. Statkiem musi podążać do kolejnego portu, w którym zostanie znów przeładowany na inny środek transportu lądowego i w ten sposób dotrze do odbiorcy. Ten przeładunek to zarówno mitręga związana z samą organizacją przeładunku, jak i sam czas tego przeładunku. Dlatego głównie przewoźnicy morscy byli tymi, którzy wymyślili kontener jako opakowanie transportowe, które ułatwia przeładunek, a inne rodzaje transportu
chcąc uczestniczyć w tych przewozach multimodalnych, w przewozach również intermodalnych, siłą rzeczy musiały dostosować swoje środki transportu i pozostałą infrastrukturę do tego, aby te kontenery mogły być przewożone. No i druga sprawa, o czym już sygnalizowałem trochę wcześniej, to kwestia taka, że nie tylko globalizacja, ale chęć, aby przewozy odbywały się w sposób bardziej zrównoważony, aby transport kolejowy miał większy udział w tych przewozach, aby ta emisja uciążliwości dla środowiska i innych użytkowników była mniejsza, to również jakby jest dodatkowy taki impuls dla zainteresowania się transportem intermodalnym. Ale opakowania dla transportu intermodalnego to nie tylko kontenery, chociaż kontenerów jest najwięcej. Po lewej stronie widzimy typowe kontenery. Umownie one nazywane są bądź kontenerami wielkimi, bądź też kontenerami morskimi. Jeżeli mają określone wymiary, to oczywiście poprawnie są nazywane kontenerami ISO. ISO jest to międzynarodowy system miar i wag. Podział długości kontenerów tych do przewozów właśnie intermodalnych opiera się na anglosaskim wymiarze i kontenery dzielone są na 10, 20, 30, 40, a ostatnio również na kontenery 45-stopowe. To jest miara długości tych kontenerów. Ich szerokość jest i wysokość zawsze taka sama, natomiast specyfika otwierania, załadunku i tak dalej jednak jest nadal różna, w związku z tym odmian tych kontenerów mamy bardzo wiele. Najwięcej przewozi się, zwłaszcza morzem, kontenerów 20 i 40-stopowych. Ostatnio również ze względu na poszukiwanie możliwości zwiększania efektywności przewozów, również kontenery nieco dłuższe, 45-stopowe. Ale po prawej stronie widzimy inny rodzaj takiego opakowania transportowego, który kształtem przypomina kontener, ale jest to nadwozie wymienne, które jak widzimy ma własne nogi. Powiem tylko, że jego konstrukcja jest na tyle lekka, że nie można piętrzyć nadwozi wymiennych w czasie przewozów jednego na drugim, a co jest normalną praktyką w przypadku posługiwania się kontenerami. Zarówno na terminalach kontenerowych, jak i na zdjęciach kontenerowców przewożących kontenery widać, że one są piętrzone w warstwach od kilku, nawet w przypadku kontenerowców do kilkunastu warstw. Dlatego też rama takiego kontenera musi być bardzo sztywna i bardzo wytrzymała, co nie jest cechą charakterystyczną dla nadwozi wymiennych. Nadwozia wymienne są przewożone wyłącznie w transportem lądowym, natomiast ich ciekawą cechą są właśnie te nogi, mianowicie nadwozie wymienne stawiane jest na tych nogach, natomiast do jego przewozu wykorzystuje się również w transporcie drogowym bardzo ciekawe pojazdy i przyczepy tych pojazdów, które mają możliwość opuszczania się. W związku z tym od tyłu samochód wjeżdża pod takie nadwozie, po czym kierowca powoduje, że podwozie unosi się do tej standardowej pozycji, w jakiej odbywa się jazda, natomiast nogi są składane, zabezpieczane i nadwozie wymienne wyjeżdża. Tak więc w transporcie intermodalnym nadwozia wymienne mają znacznie mniejsze, można powiedzieć nawet marginalne znaczenie, a wykorzystywany jest do tego przewozu przede wszystkim transport drogowy i transport kolejowy. Natomiast w przypadku innych środków transportu to bardzo interesującym rodzajem, ale nie jest to przecież opakowanie, tylko jest to środek pojazdu drogowego, mianowicie naczepa samochodowa. I tutaj widzimy po pierwsze podwozie do przewozu kontenerów, które ma takie wystające bolce. Te same bolce zauważymy również na wagonach kolejowych do przewozu kontenerów. One służą do tego, aby postawić w taki sposób kontener na tym podwoziu samochodowym czy na wagonie kolejowym,
aby trafiły otwory w tej ramie kontenera właśnie na bolce i w ten sposób stabilizuje to kontener w czasie przewozu. A jeżeli chodzi z kolei o naczepę samochodową, jest ona o tyle interesująca, że nie każda naczepa samochodowa nadaje się do przewozu intermodalnego. Otóż można zauważyć, że część tych naczep ma takie charakterystyczne żółte prostokąty, które widać również na tym zdjęciu. To są miejsca, które są konstrukcyjnie przystosowane do tego, aby uchwyt dźwigu samojezdnego czy suwnicy bramowej mógł w tym miejscu swoimi łapami zaczepić nadwozie wymienne i unieść w powietrze, przeładowując je na wagon kolejowy, czy odwrotnie z wagonu kolejowego na drogę, czy na pojazd drogowy. W ten sposób właśnie wskazuje się, które z tych naczep nadają się do takiego rodzaju przeładunku i w jakich i tylko w jakich miejscach tej naczepy można właśnie uchwycić ją po to, aby ten przeładunek mógł zostać wykonany. Dodam jeszcze, że również sama rama tej naczepy jest wzmocniona po to, aby nie przełamywała się ona w momencie, kiedy zostaje unoszona w powietrze. Tutaj z kolei widać po lewej stronie wagony kolejowe, gdzie również na tym zbliżeniu widać podobne bolce, jakie znajdowały się na podwoziu samochodowym do przewozu kontenerów, a przy okazji zwróćcie uwagę proszę na te wagony z tyłu, na których spoczywają tak zwane tank kontenery. Są to zbiorniki walcowe, ale nadal są ujęte w tą ramę sztywną i mocną, która charakteryzuje wymiary kontenera i również tego rodzaju kontenery czy tank kontenery mogą być piętrzone jeden na drugim. Po prawej zaś stronie widzimy naczepę samochodową umieszczoną na specjalnym wagonie do przewozu właśnie naczep samochodowych, a te żółte zdjęcia pokazują właśnie szczególną konstrukcję tego rodzaju wagonów, bo więc 3 osie, które widać przy naczepie, jakby chowają się do takiego gniazda w tych wagonach po to, aby naczepa mogła stabilnie spoczywać podparta w wielu miejscach właśnie na wagonie kolejowym. Jeżeli z kolei przyjrzymy się środkom transportu, no to chyba te najbardziej takie spektakularne, wręcz widowiskowe, to są statki do przewozu kontenerów, to są te wielkie kontenerowce, na którym widać właśnie w jaki sposób piętrzy się w wielu warstwach kontenery jeden na drugim, ale statki te biją ostatnio rekordy wielkości, mianowicie w zakresie przewozu liczby kontenerów. W tej chwili największe z tych kontenerowców przewożą do 24 000 TEU. TEU jest to umowna wielkość kontenera 20-stopowego. A więc jeżeli kontenerowiec przewozi wyłącznie kontenery 40-stopowe, to w liczbie przewozi ich oczywiście 2 razy mniej, ale masa ładunku może pozostawać taka sama. Problem z tymi gigantami mórz polega na tym, że niewiele jest portów, które mogą przyjąć tak ogromne statki, dlatego że linia zanurzenia wymaga, aby była co najmniej przy nabrzeżu głębokość wody co najmniej. Chodzi o infrastrukturę przeładunkową dla transportu intermodalnego. To są właśnie różnego rodzaju terminale przeładunkowe, zarówno lądowe, jak i morskie. Na lewym górnym zdjęciu widzimy największy w Polsce terminal kontenerowy, też w największym i zresztą nielicznym w Polsce centrum logistycznym. To jest właśnie centrum logistyczne Klif w Rzędzu-Jasinie, o którym wspominała pani Ilona Kurzej. I tutaj mamy jako urządzenia przeładunkowe głównie suwnice, aczkolwiek słabo widać tam również dźwigi samojezdne. Na prawym dolnym zdjęciu z kolei widać również terminal lądowy pod Poznaniem znajdujący się.
gdzie nie ma suwnic, natomiast przeładunek wykonywany jest przy pomocy samojezdnych dźwigów. Z kolei wracając do górnej warstwy zdjęć, po prawej stronie widzimy terminal wodno-śródlądowy, natomiast na lewym dolnym zdjęciu jeden z ogromnych terminali morskich, który znajduje się w porcie w Hamburgu, ale również możemy powiedzieć z dumą, że mamy w Gdańsku największy taki terminal kontenerowy na Morzu Bałtyckim. Króciutko podsumujmy w takim razie nasze rozważania na temat transportu intermodalnego. Otóż jest to szczególne rozwiązanie transportowe, które korzysta z możliwości różnych gałęzi transportu w przewozie. Wiemy już, że transport intermodalny jest wręcz niezbędny, jeżeli mówimy o przewozach między kontynentami, kiedy odcinek przewozu musi być pokonany morzem i tak dalej. W przypadku lądowych łańcuchów dostaw ten transport przede wszystkim jest wskazywany jako mniej uciążliwy dla środowiska i bardziej jakby preferujący przewozy kolejowe towarów, aczkolwiek musimy sobie zdawać sprawę, że transport drogowy ma tutaj zasadnicze zadania do wykonania, mianowicie musi dowieźć kontenery do terminala przeładunkowego, musi je odwieźć do odbiorcy, a tam, gdzie odbiorca w ogóle nie ma możliwości przyjęcia transportem kolejowym ładunku, to również oczywiście na krótsze odległości wywóz kontenerów z portu odbywa się transportem drogowym i w ten sposób bezpośrednio z portu towar w kontenerze trafia do odbiorcy. Przy tych wszystkich zaletach transportu intermodalnego musimy jednak pamiętać, że jest to jednak dość skomplikowane rozwiązanie transportowe, które wymaga, jak już widzimy, specyficznej infrastruktury kosztownej, która musi na siebie zarabiać. W związku z tym koszty związane z wykonywaniem przewozów intermodalnych są na tyle wysokie, że poszukuje się oczywiście tych pozostałych jakichś zalet, o których wspominałem, a więc przewozy na duże odległości, kwestia łączenia transportu lądowego z transportem morskim, ale oczywiście jest wiele przykładów takich, gdzie ze względu na krótkie odległości taki transport intermodalny jest ekonomicznie nieuzasadniony i dlatego po prostu nie jest wykonywany. Transport intermodalny jest rozwiązaniem cechującym się zaletami wtedy, kiedy mamy do czynienia z dużą odległością, kiedy zależy nam na tym, żeby towar nie był przeładowywany, nie był przepakowywany, nie był narażony na rozmaite uszkodzenia. I tutaj na pewno transport intermodalny ma swoje miejsce, niezależnie od tego, czy jest gałęzią transportu, czy też nie jest. I tyle, co chciałbym Wam powiedzieć na ten temat. Dziękuję za uwagę. Dziękuję bardzo doktorowi Fechnerowi. Nasze kolejne spotkanie będziemy mieli przyjemność przedstawić kolejną gałąź transportu, która odgrywa dużą rolę właśnie w ramach transportu multimodalnego. Jest to transport morski. Będziemy gościć pana Sebastiana Wróbla z ETA FM. Dziękuję serdecznie. Do zobaczenia. Dzień dobry Państwu, nazywam się Ilona Kurzaj-Ajdar i mam przyjemność zaprosić do drugiego spotkania w ramach Akademii Transportu Multimodalnego. Ze mną jest pan Sebastian Wróbel, który przedstawi dzisiaj nam gałąź transportu, jakim jest transport morski. Panie Sebastianie, dziękuję za przyjęcie naszego zaproszenia. Rozumiem, że transport morski nie ma przed panem tajemnic i oddaję panu głos.
Dzień dobry wszystkim i bardzo dziękuję również za zaproszenie tutaj. Także jestem gorącym zwolennikiem programów tego typu, jak tutaj na WSL w tej chwili są prowadzone. Co prawda absolwentem jestem innej uczelni, aczkolwiek to były duże początki WSL wtedy. Ze swojej strony, dla wszystkich osób, które gdzieś tam wciąż zastanawiają się nad swoją przyszłością związaną z karierą i obszarem, w którym by chcieli się rozwijać, ja gorąco zachęcam do rozważenia w ogóle obszaru związanego z multimodalnym transportem, a z mojej perspektywy patrząc z frachtem morskim, co może wydawać się dość niespotykane, bo też pochodzę z Poznania, a całe życie praktycznie spędziłem zawodowo we frachcie morskim, który przecież Poznań nad morzem nie leży. To skłoniło mnie do wyprowadzenia się z Poznania i w tej chwili od prawie 10 lat mieszkam w Gdyni, można powiedzieć głównym ośrodkiem obok Gdańska, czy też pewnie ludzie z Gdańska powiedzieli mi odwrotnie, ale Gdańsk, Gdynia, Trójmiasto szeroko rozumiane jako centrum polskiego frachtu morskiego skonteneryzowanego. No i o tym dzisiaj Wam opowiem. Mam nadzieję, że też trochę pobudzę do rozważenia właśnie tutaj swojej przyszłej kariery, czy też zmian, jeżeli mamy słuchaczy, którzy już pracę zawodową rozpoczęli, a być może zastanawiają się nad zmianami, to tego typu zmiany również są możliwe. No i o czym dzisiaj? No myślę, że warto rozpocząć od tego, jak dużo fracht morski znaczy w świecie globalnego transportu. No i 90% towarów na świecie jest przewożonych właśnie w kontenerach, w kontenerowcach, na tych długich liniach oceanicznych, które łączą kontynenty, które to na przestrzeni ostatnich dekad, można powiedzieć, były takim główną możliwością rozwoju tego globalnego handlu. 90%. A jakie to są produkty? Bo to jest też, myślę, istotne, wiele osób sobie nie zdaje z tego sprawy. To są właściwie wszystkie produkty, które w tej chwili możecie mieć gdzieś wokół siebie. Od urządzeń elektronicznych, przez żywność, przez odzież, wszelkiego typu dobra konsumpcyjne związane z kończeniem wnętrz i tak dalej, i tak dalej. Także mógłbym również tutaj postawić hipotezę, że 90% produktów, które Was otacza, również swoje pochodzenie ma w dalekich zakątkach świata i tym samym zostało przetransportowane w tym momencie w kontenerach. No i te kontenery, słyszałem, że już wczoraj mieliście szansę tutaj troszeczkę się im przyjrzeć, więc nie będę zbytnio się powielał. Jest ich kilka rodzajów, można powiedzieć, jeżeli chodzi o długość, to jest najbardziej znacząca różnica pomiędzy nimi. Mierzymy je w stopach, czyli mamy takie małe kontenery 20-stopowe, które mają około 6 metrów, potem 40-stopowe, które stanowią w przypadku importu z Dalekiego Wschodu przeważającą większość tego, co jest w użytku. Tutaj dochodzi jeszcze jeden parametr wysokości, tak zwane high cube, których na zdjęciu nie zobaczycie, aczkolwiek te high cube to jest właściwie też już zdominowały rynek, jeżeli chodzi o importy, ponieważ wiadomo, że można w tym momencie więcej towaru w nie zapakować, a to jest niezmiernie istotne przy planowaniu łańcuchów dostaw, żeby maksymalnie zutylizować przestrzeń, która jest dostępna. Ostatni rozmiar 45 to jest coś, co pewnie zobaczycie dużo mocniej w przyszłości, jeżeli zdecydujecie się tutaj więcej swojego czasu zawodowego poświęcić temu obszarowi. Zobaczycie je właśnie w intermodalu, w przewozach tak zwanych short sea w Europie, w przewozach kolejowych. To jest, można powiedzieć, taki rozmiar, który odpowiada tej klasycznej naczepie, jak widzicie tutaj 13,70 metra, 13,6 ma naczepa, także to jest ten rozmiar, który ma tak naprawdę odpowiedzieć na te potrzeby związane z zastąpieniem traków transportem intermodalnym, czy też morskim, w tym momencie short sea, którym możemy sobie w tym momencie wykorzystywać głównie na trasach właśnie związanych z Skandynawią, z Wielką Brytanią, gdzieś tam z Iberią, Hiszpania, Portugalia. To już są te kierunki, które są na tyle odległe, że warto najczęściej rozważyć właśnie użycie transportu morskiego zamiast klasycznego transportu drogowego. Czemu te kontenery są takie ważne? Jak popatrzycie sobie na to lewe zdjęcie, to są lata przed 1956 rokiem, kiedy to pierwszy kontener został użyty. Wtedy, jak widać,
worki, opakowania, kartony, skrzynie, to wszystko ręcznie ładowane, przenoszone właśnie w takich siatkach. To wszystko było no, mało optymalne, bardzo czasochłonne. Wiele osób musiały uczestniczyć w tych przeładunkach. Po 1956 roku, kiedy to firma AP Moller-Maersk wprowadziła pierwszy kontener w Stanach Zjednoczonych, świat się zmienił. Przeszliśmy w tym momencie na coś, co w transporcie drogowym możemy porównywać do Europalety jeszcze później, czyli wszystkie towary są ładowane do jednego zbiorczego, dużego opakowania, jakim jest kontener, o którym słyszeliście wczoraj. To umożliwiło automatyzację, która w dniu dzisiejszym postępuje. Tutaj widzicie takie podwozia, które w tym momencie operują sobie w porcie w sposób zautomatyzowany na tym prawym rysunku. Świat poszedł do przodu bardzo mocno i on musiał iść do przodu, ponieważ globalny handel napędził te ilości, które są transportowane na przestrzeni całego świata. Także jak przejdziemy sobie do samego portu i tutaj po prawej stronie na zdjęciu, to jest port w Szanghaju. Port, który operuje największej ilości tak zwanego TEU. TEU to jest skrót od 20 Equivalent Unit, czyli wszystko jest liczone w tych małych kontenerach 20-stopowych. Ten port w Szanghaju w ciągu roku operuje 30 milionów takich TEU. Czyli jeżeli przeliczylibyśmy sobie to na te kontenery 40-stopowe, które mówiłem, że dominują, jeżeli chodzi o eksporty z Azji, to mówimy o 15 milionach kontenerów rocznie. Jest to ogromna ilość. Jest to oczywiście największy port na świecie i on trochę odstaje od reszty portów, w sensie drugi ma 10 milionów mniej, później jest kilka portów, które oscylują wokół powiedzmy 10 milionów TEU, później mamy dużo mniejszych. Tak, żeby skalę trochę oddać, jeszcze port Baltic Hub Terminal, konkretnie rzecz mówiąc, czyli nasz terminal kontenerowy największy na Bałtyku, który mieści się w Gdańsku, w ciągu roku operuje 2 miliony TEU. 2 versus 30 w Szanghaju, czyli jest bardzo duża dysproporcja. No i te operacje portowe same w sobie, niezależnie od tego, czy mówimy o 2 milionach, czy o 30 milionach TEU, one muszą być jak najbardziej optymalnie zorganizowane. A operacje, tak jak widzicie tutaj na tym lewym rysunku, dzielą się na kilka obszarów. Jest ta obsługa statków przy użyciu tych największych suwnic, które widzicie też tutaj na prawym zdjęciu. One mają za zadanie tak naprawdę jak najszybciej rozładować i załadować statek. To jak najszybciej oznacza zazwyczaj 1-2 dni, jeżeli chodzi o obsługę takiego statku. Na następnym slajdzie jeszcze pokażę Wam, jakie są duże statki, aczkolwiek mówimy w tym momencie o nawet 10 000 operacji, w sensie przesuwania tego pojedynczego kontenera i wystawiania go na nabrzeże. Później mamy te wszystkie urządzenia, które umożliwiają rozdysponowanie tych kontenerów po już nabrzeżu. Tutaj nazwane są Shunting Vehicles MHE, które to tak naprawdę obsługują już przewóz tych kontenerów, które zostały zdjęte z burty na plac składowy, który tu jest Container Storage. Ten plac składowy to są ogromne połacie ustawionych kontenerów, w których to trzeba je tam dostarczyć, później będzie trzeba je wyjąć, czyli kolejny etap, mamy znowu te same Shunting Vehicles, wyjazd w kierunku bądź to depo kolejowego, czytaj intermodalem wyjazd gdzieś w miejsce docelowe, lub na trakach samochodami dowóz do miejsca docelowego. To jest w dużym uproszczeniu. Tutaj niestety ta część jest mniej zoptymalizowana, ponieważ brakuje często informacji odnośnie tego, który kontener kiedy będzie wyjeżdżał. Tym samym przy zdjęciu kontenera ze statku, gdzie liczy się prędkość rozładunku, bo przestój takiego statku potrafi kosztować po kilkadziesiąt, nawet $100,000 dziennie, to należy jak najszybciej go rozładować, więc te kontenery jak najszybciej trafiają do tego container storage i tym samym nie są tam ustawione w sposób optymalny. Później, żeby wyjąć ten kontener, na którym zależy firmie, żeby go dostarczyć do miejsca docelowego, niestety czasem trzeba kilka innych kontenerów poprzesuwać i poprzestawiać. No ale idąc dalej. Statki na przestrzeni czasu, od tego 1956 roku, zmieniły się nie do poznania, można powiedzieć.
W 1956 roku mówiliśmy o statku, który przewoził ten pierwszy kontener. To była jednostka tam chyba niecała, nawet 300 coś TU. Wszystko tu jest liczone w TU, jak zauważycie. Jednostka podstawowa, tak jak można powiedzieć, że w dystrybucji to jest paleta, tak, a w kurierce to jest paczka pojedyncza. Tutaj wszędzie mówimy o TU. Jeżeli mamy duży kontener, to jest 2 TU, jeżeli mały, to po prostu pojedyncze TU. No i tym samym te statki z 1956 roku, jak widzicie, urosły od tych powiedzmy 500 TU do 24 366, dokładnie rzecz mówiąc, i tutaj właśnie taki statek widzicie na lewym zdjęciu. Jest to największy statek w dniu dzisiejszym na świecie. Takie jednostki są 3 tego samego armatora, te czarne literki na burcie MSC, czyli Mediterranean Shipping Company, to jest właśnie tak zwany armator, firma przewozowa, która realizuje ten odcinek morski. No i te statki, jak widzicie, urosły bardzo mocno, co również skutkuje tym, że są pewne wyzwania związane z obsługą tych statków. O wyzwaniach jeszcze porozmawiamy, a tymczasem chciałbym Wam pokazać, jak w ogóle wygląda w całości taki dzień z życia kontenera. Z racji tego, że większość importu do Europy jest realizowana z Dalekiego Wschodu, to przytoczę tutaj przykład właśnie związany z importem z Chin, także ten rysuneczek, a właściwie ikonka na tle flagi chińskiej, to jest fabryka w Chinach, to tam jest zamawiany towar, załóżmy jakiegoś polskiego producenta odzieżowego, jest zamawiany jakaś partia towaru. Ten towar w tej oto fabryce, w momencie, gdy jest gotowy do podjęcia, tutaj posługujemy się taką datą cargo readiness, zostaje zaplanowana dostawa do tego miejsca kontenera, pustego kontenera, czy też z portu, czy też z jakiegoś okolicznego depo, w zależności od tego, gdzie ta fabryka się znajduje. Towar zostaje na ten kontener załadowany, no i trafia do portu. Do portu on musi trafić w konkretny dzień, ponieważ w ten konkretny dzień, a właściwie to jest takie okienko kilkudniowe, jest realizowane przyjęcie kontenerów na konkretny statek. To nie trafia już sobie gdzie bądź, to już sobie trafia w dane miejsce, gdzie będzie się odbywać operacja eksportowa danej jednostki. I tym samym w tym okienku ten kontener sobie dociera, no i w momencie, gdy statek już jest gotowy do załadunku, zostaje tymi wielkimi suwnicami załadowane na jednostkę. Następuje tak zwane wypłynięcie i tutaj przytoczę takie 2 najważniejsze skróty branżowe. Jak widzicie, podcast, który prowadzę, nazywa się ETA FM, to jest jeden z nich. Mówimy o ETA i ETD. ETD oznacza Estimated Time of Departure, czyli kiedy spodziewamy się, że ten statek wypłynie. No i to ETD, jak sama nazwa wskazuje, jest estimated, ponieważ wszystko we frakcie morskim jest estimated. Statek może się spóźnić, może być to spowodowane bardzo różnymi powodami, także nikt nie ma na to wpływu, nikt za to nie odpowiada. Wszystkie daty są podawane jako spodziewane, które nastąpią. Ma to swoje wady i zalety. W mojej osobistej percepcji dużą zaletą jest dostępność ilość informacji, jakie są, i bardzo mocno również zwiększająca się ilość tych danych, a również ich jakość, ale jest czas tranzytu, czyli tak zwany transit time. Ten transit time na przestrzeni lat się wahał. W tej chwili powiedzmy oscyluje wokół 45 dni z Dalekiego Wschodu do Europy Północnej. No i ten czas na całość tego procesu pozwala na planowanie, pozwala na optymalizację, pozwala też na rozwijanie i siebie, i firmy, tym samym budując jakąś wartość konkurencyjną, zarówno dla firm importujących, jak i dla obsługujących. I ja gorąco mogę polecić ten obszar, ponieważ on dla osób, które chciałyby działać w takim środowisku międzynarodowym, w którym jest coś do zrobienia, w którym można się rozwijać i na tej przestrzeni powiedzmy indywidualnej, takiej twardej, jak analizowanie danych, jak organizacja swojej pracy, optymalizacja tego, to jest obszar, w którym wiele można zrobić i na przestrzeni przyszłych lat na pewno też będzie wciąż można wiele zrobić. Ale wracając do naszego procesu. Ten statek sobie wypływa. Załóżmy, że on wypływa z tego Szanghaju, płynie do portu w Gdańsku. Będzie sobie płynął gdzieś tam w okolicach 50 dni.
I tu mamy drugi termin z tych dwóch najbardziej istotnych, czyli ETA, Estimated Time of Arrival. No i pewnie już wiecie, że to nie jest przypadek, że ten właśnie termin użyłem do nazwania swojego podcastu. Jest to najczęściej spotykany termin, jeżeli chodzi o komunikację pomiędzy firmą, która importuje, spedytorem, który obsługuje linią, czyli wcześniej wspomnianym armatorem. Wszyscy pytają, jakie będzie ETA, kiedy ten kontener przypłynie. Dlaczego? Bo w tym kontenerze są jakieś produkty, które dana firma zleciła do produkcji, później zakupiła, wyekspediowała, teraz czeka, żeby przypłynęło, żeby je sprzedać. No, żeby je sprzedać, musi to dotrzeć wpierw na półkę, czy też do magazynu. Wiadomo, teraz e-commerce, także już na półkę nie zawsze trafia, no ale po przypłynięciu do portu już to ETA zmienia się na ATA, czyli z estimated na actual, czyli już ten potwierdzony. Wtedy ten kontener dotarł. W terminalu kontenerowym mamy już te same operacje, które na poprzednim slajdzie pokazywałem. Dochodzi oczywiście odprawa celna, każdy towar podlega odprawie celnej, są różne cła, różne VAT ten sam, ale różne cła, różne dokumenty potrzebne do obsługi w zależności od charakteru danego towaru. Branża jest duża, tyle mogę powiedzieć. Tu jest bardzo dużo różnych stron, które tak naprawdę pomagają zagospodarować te tematy cywilnoprawne od strony i dokumentacji, i obsługi, powiedzmy, weterynaryjnej, jeżeli jakiś towar podlega również takiej, także to wszystko musi się wydarzyć. W tym momencie już zostało, powiedzmy, odprawione, towar zostaje w tym momencie podjęty z portu, dowieziony do jakiegoś magazynu, później do sklepu, później do nas wszystkich trafia na półki. No i na tych półkach oczywiście, żeby było jak najszybciej, jak najsprawniej, nie zawsze to znaczy jak najszybciej, ale wtedy, kiedy trzeba, w odpowiedzi na popyt konsumentów, to jest zadanie wszystkich osób związanych z logistyką i z obsługą tegoż to transportu. No a jest, jak potraficie sobie wyobrazić, wiele wyzwań, które sprawiają, że ten proces nie jest tak prosty, jak na tym tutaj bardzo uproszczonym rysunku. Także przechodząc do wyzwań, myślę, że wszyscy chyba 3 lata temu słyszeli o takim statku Ever Given, który to stanął w poprzek kanału Sueskiego. No, kanał Sueski tutaj pełni taką bardzo strategiczną pozycję, a właściwie to pełnił do zeszłego roku strategiczną pozycję, jeżeli chodzi o ten główny kierunek handlu, czyli importy z Dalekiego Wschodu. No i tym samym w momencie, gdy statek Ever Given stanął w poprzek kanału, tym samym blokując go na tydzień, ta wieść przeleciała przez wszystkie media, łącznie z mediami masowymi, ponieważ było to wydarzenie takie w tej skali bez precedensu. To była jednostka z tych największych, 400-metrowa. Widzicie ją na zdjęciu, ona zakorkowała ten kanał, w dodatku w miejscu, w którym jest tylko jedna przysłowiowa nitka, na tydzień nic nie mogło się ruszyć. Spowodowało to ogromną kongestię w obydwu kierunkach. Dlaczego to jest tak ważne? Przekonaliśmy się, można powiedzieć, na przełomie tego roku, ale jeszcze po drodze, mówiąc o kongestiach, porty mają swoje możliwości przeładunkowe, jak każde miejsce obsługi logistycznej. Tym samym w momencie, gdy przestaje coś działać zgodnie z planem i zaczyna się nawarstwiać ilość towarów, w tym momencie statków, to porty nie są w stanie później obsłużyć z dnia na dzień większej ilości tych jednostek, które gdzieś tam czekają. No i tutaj pierwszy z takich bardzo dużych kongestii mogliśmy zaobserwować w czasie pandemii, kiedy to port Los Angeles i Long Beach, to jest taki, powiedzmy, port dualny, przed nim stało 100 jednostek na morzu i czekało po prawie miesiąc. To jest, jak sobie jeszcze raz przypomnicie, co wspominałem, ile kosztuje jeden dzień w momencie, gdy statek stoi już w trakcie rozładunku, koszty są te same. Wtedy nawet były wyższe, ponieważ koszty czarteru diametralnie wzrosły z racji tego, że więcej jednostek było w tym momencie w użyciu, było potrzeba nowych jednostek na wodzie, żeby obsłużyć tą samą podaż, czyli tą samą ilość ładunków, które musiały dotrzeć w swoje miejsce docelowe. No i te kongestie w portach potrafią trwać, a niestety wszyscy
zgodnie twierdzą, że tak naprawdę ten globalny handel to jest taki zespół naczyń połączonych, czyli gdy coś przestaje działać w jednym miejscu na świecie, jak na przykład Ever Given w kanale sueskim, to możemy spodziewać się reperkusji w każdym innym miejscu na świecie. No i ten okres pandemiczny bardzo jasno to pokazał, jak poważne potrafią być skutki, jak mocno wzrosły ceny transportu, bo to zawsze jest też proporcjonalnie ze sobą powiązane. No, w tej chwili mamy ryzyka geopolityczne i widzimy jak na dłoni, co oznacza w dłuższe zamknięcie, przysłowiowe zamknięcie kanału sueskiego, ponieważ w tej chwili sam kanał jest otwarty, niemniej mamy działalność Houthi, tutaj właśnie w Bab el-Mandab w przesmyku, który to uniemożliwia od właściwie końca listopada przepływanie statków przez Morze Czerwone i dalej kanał sueski. I teraz jak popatrzycie sobie na taką ładną elipsę czerwoną, która pokazuje właśnie Morze Czerwone, to tędy cały handel globalny płynął, no właściwie można powiedzieć, że przez ostatnie 100 lat. W dniu dzisiejszym jest ta droga wodna zamknięta, wszystko płynie dookoła Afryki. Jest to około 10 dni dodatkowego czasu transportu, co skutkuje tym, że każde te 10 dni trzeba nadrobić dodatkowym tonażem, czyli dodatkowymi statkami, które uzupełniają flotę, żeby zapewnić cotygodniowe wyjścia statków z portów i tą siatkę połączeń, którą armatorzy utrzymują. To oczywiście wszystko ma przełożenie na ceny związane z transportem morskim i to wszystko ma przełożenie również na wszystkie osoby, które są związane z tym transportem morskim. No i ostatnim wyzwaniem są braki kadrowe, co też pandemia bardzo mocno pokazała. W momencie, gdy mówimy o takich sytuacjach, które gdzieś tam w świecie ekonomicznym można nazwać czarnym łabędziem, czyli niespodziewane, które w sposób znaczący zmieniają to, w jaki sposób działa rynek, to jest potrzebne dużo więcej osób, które znają się na potencjalnych rozwiązaniach, żeby obsłużyć tą samą ilość ładunków, które wcześniej były obsługiwane przez mniejszą. No i tym samym jest to też bezpośrednie przełożenie na to, ile osób jest potrzebnych do obsługi takich samych transportów. A na przestrzeni ostatnich lat można powiedzieć, że generalnie fluktuuje zapotrzebowanie poprzez pandemię i poprzez te uwarunkowania, powiedzmy, geopolityczne, które w tej chwili widzimy, ale w długookresowym aspekcie mamy braki doświadczonej kadry, osób, które chcą i przede wszystkim lubią, bo ja wychodzę z założenia, że trzeba lubić to, co się robi i nie każdy się do wszystkiego nadaje, ale jeżeli się chce poznawać obce kultury, jeżeli chce się rozwiązywać problemy i nie nudzić się na co dzień, to jest miejsce, które na pewno to dostarcza i na podstawie własnych doświadczeń mogę was zapewnić, że nudy tu nie ma, ekscytacji jest dużo, można przy okazji zwiedzić kawał świata i poznać ciekawe kultury. A także myślę, że o tych brakach kadrowych to chyba tutaj już wrócę do studio, do pani Ilony, ponieważ na to wyzwanie odpowiedź również ma Wyższa Szkoła Logistyki w Poznaniu. Dziękuję bardzo, panie Sebastianie, za ciekawą prezentację. Myślę, że zachęcił pan tych, którzy jeszcze się wahają przed wyborem czy kierunku studiów, czy przed wyborem pracy. Rzeczywiście ta praca musi być bardzo ciekawa, ale też bardzo wymagająca na pewno i trzeba posiadać odpowiednie predyspozycje do pracy związanej z obsługą transportu morskiego. My, tak jak pan powiedział, biorąc właśnie przede wszystkim pod lupę to wyzwanie braków kadrowych, ale to dotyczy prawie, można powiedzieć, każdej gałęzi transportu, i transport kolejowy, i wiadomo, transport drogowy boryka się z podobnymi problemami i my, chcąc wyjść naprzeciwko, uruchomiliśmy specjalny kierunek studiów związany właśnie z transportem
multimodalnym, który obejmuje te wszystkie gałęzie transportu. Dziękuję bardzo serdecznie za ciekawą prezentację. Myślę, że ona będzie też bodźcem do poszukiwań w tym zakresie, do poszerzania wiedzy dla uczestników naszego spotkania. Dziękuję bardzo za uwagę. Dzisiaj zakończyliśmy nasze drugie spotkanie z cyklu Akademia Transportu Multimodalnego. Zapraszam do udziału w webinarze, który będzie dotyczył transportu drogowego. Dzień dobry Państwu. Ja nazywam się Ilona Kurzej-Ajdar i mam przyjemność powitać Państwa na trzecim spotkaniu z cyklu Akademia Transportu Multimodalnego. Dzisiaj gościmy kolejnego eksperta. Jest to pani doktor inżynier Justyna Świeboda. Dzień dobry. Pani Justyna jest absolwentką Wydziału Mechanicznego kierunku Transport na Politechnice Wrocławskiej. Jest doktorem nauk technicznych w dziedzinie inżynieria mechaniczna. Od 3 lat prezesem zarządu w Polskim Instytucie Transportu Drogowego, z którym mamy przyjemność jako Wyższa Szkoła Logistyki współpracować. A ja już teraz oddaję pani Justynie głos i dzisiaj wchodzi szerokim frontem do nas transport drogowy, ta najbardziej popularna gałąź transportu. Oddaję pani głos. Dzień dobry, jeszcze raz witam wszystkich bardzo serdecznie. Bardzo dziękuję za zaproszenie. Cieszę się, że mogę przedstawić Państwu właśnie tą najbardziej powszechną gałąź transportu drogowego i przedstawić ją w taki sposób, żeby pokazać, że my jako Polska jesteśmy liderem na rynku i dlaczego to wszystko udowodnię w dzisiejszej prezentacji. Dziękuję bardzo za przedstawienie. Akurat ja doktorat robiłam w case'ie transportu intermodalnego, więc transport intermodalny i transport drogowy to są dwie dziedziny, dwie gałęzie transportu, którymi się zajmuję i cieszę się, że mogę to łączyć ze sobą i przedstawiać uczestnikom łańcucha dostaw transportu drogowego trochę więcej o intermodalu i w drugą stronę, bo mimo wszystko gdzieś te gałęzie się ze sobą łączą i fajnie jest mieć większy obraz, dlatego cieszę się na to dzisiejsze spotkanie. Na początku kilka słów o Polskim Instytucie Transportu Drogowego. Pani Ilona już tutaj bardzo fajnie przedstawiła nasz instytut, a ja tylko pokrótce to podsumuję. Skupię się dzisiaj na rynku transportu drogowego w Europie, ale i też na wyzwaniach, z jakimi muszą mierzyć się przewoźnicy drogowi w Polsce, a także na koniec pokażę, jaką w tym wszystkim rolę może mieć transport intermodalny. To tak, nasza jednostka Polski Instytut Transportu Drogowego działa już od 7 lat. Zaczęliśmy od raportów i takim raportem, który pojawia się u nas co roku, to jest publikacja na temat zarobków kierowców zawodowych w Polsce. W badaniach bierze średnio udział około 1000 kierowców, więc duża próbka. Przedstawiamy tam na jakich kierunkach, na jakim systemie kierowcy, ile zarabiają kierowcy, ale poza tym przedstawiamy taki głębszy obraz tego zawodu, z czym kierowcy muszą się mierzyć, z jakimi technologiami muszą pracować i w jaki sposób to pomaga im optymalizować czas czy bezpieczeństwo w trasie. Poza tym prowadzimy szkolenia, takie szkolenie, które było najbardziej popularne i wiele firm chciało z niego skorzystać, to szkolenia dotyczące pakietu mobilności, który wszedł w 2020 roku i mocno dotyczył transportu właśnie drogowego. Poza tym robiliśmy szkolenia z ESG, CMR. Organizujemy też konferencje, prowadziliśmy projekt Polska Logistycznym Hubem Europy, w ramach którego przeprowadzamy właśnie webinary, warsztaty, w których mówimy o wyzwaniach i sposobach, jak sobie radzić z tymi wyzwaniami w całej branży transportu. Nie zajmujemy się tylko transportem drogowym, właśnie dużo na naszej stronie i w publikacjach jest z transportu intermodalnego. Zajmujemy się również tematyką e-commerce, która tak naprawdę
napędza obie te gałęzie transportu. I tak, i o kampanii już dużo Pani powiedziała, więc tutaj już o kampanii Respect My Way można na naszej stronie Respect My Way sprawdzić, dlaczego kierowcy zdecydowali się na wykonywanie tego zawodu i dlaczego ten zawód jest taki fajny, ale także z czym trzeba się mierzyć, wykonując ten zawód. Poza tym właśnie współpracujemy z ekspertami z różnych dziedzin przy publikacjach, przy webinarach, więc tym mniej więcej się zajmujemy. Swoją prezentację chciałabym rozpocząć od założeń Białej Księgi. Ja wiem, że osoby, które zajmują się transportem, po prostu wiedzą o tym, ale chcę Państwu przedstawić, co się zmieniło od wprowadzenia tych założeń i przedstawienia. Według założeń Białej Księgi Transportu z 2011 roku do 2030 roku, czyli w zasadzie już w przeciągu 6 lat, 30% dalekobieżnego transportu drogowego w Unii Europejskiej powyżej 300 km powinno zostać przeniesione na inne gałęzie transportu, czyli na przykład na kolej i transport śródlądowy, natomiast do 2050 ma być to ponad 50%. Tutaj mam statystyki dotyczące przewozów w Unii Europejskiej z podziałem na różne gałęzie transportu, ale najnowsze statystyki Eurostatu mówią o tym, że w 2023 roku transport drogowy towarów w Unii Europejskiej wyniósł ponad 13 miliardów ton. Najczęściej przewozi się produkty spożywcze, napoje i tytoń. Jak to się rozkłada na poszczególne gałęzie transportu? Mamy tutaj umieszczony również transport morski, więc biorąc pod uwagę tonokilometry, on jest tym transportem dominującym i jest to około 70% udziału, jeżeli chodzi o wszystkie gałęzie transportu. Potem jest transport drogowy i jest to około 15%. Transport kolejowy w przeciągu tych lat to jest około 6% i pozostałe gałęzie, czyli transport lotniczy i transport śródlądowy poza Holandią praktycznie w ogóle się nie liczy i niestety rola transportu drogowego rośnie, mówię to niestety, no bo założenia i jakby wszyscy chcemy, żeby było bardziej ekologicznie i chcemy częściej wykorzystywać transport kolejowy, no ale z różnych przyczyn niestety dalej to nie jest osiągalne i transport drogowy wzmacnia swoją pozycję, ale to miejmy nadzieję, że po prostu się zmieni. Niestety na przełomie 10 lat nie widać żadnych zmian i to, czy założenia Białej Księgi Transportu zostaną spełnione, to już zostawiam Państwu do przemyślenia. Dlaczego polski transport drogowy jest tak ważny? Odkąd zaczęłam pracę w Instytucie Transportu Drogowego, zauważyłam, że wiele osób, które nie zajmują się w ogóle transportem czy branżą, nie zdaje sobie sprawy z tego, że jesteśmy liderem. Tutaj mam dla Państwa przygotowaną statystykę z najnowszego raportu z 2023 roku z Eurostatu, w którym właśnie jest pokazane, że samochody ciężarowe zarejestrowane w Polsce wykonują 20% wszystkich transportów w Unii Europejskiej, więc jesteśmy liderem. Na kolejnym miejscu są Niemcy z 15% udziałem i potem Hiszpania około tam 14% i Francja poniżej 10%. Więc jeżeli chodzi o transport drogowy ciężarowy, w Europie Polska jest liderem i warto po prostu o tym pamiętać. Jeżeli chodzi o zatrudnienie w transporcie, to najwięcej zatrudnia się osób w transporcie lądowym, czyli tutaj kolejowy i transport drogowy, jest to prawie 90%. Jak to rozkłada się w Unii Europejskiej? Według Eurostatu w 2022 rok mamy ponad 6 milionów zatrudnionych w tym sektorze, jakby całego transportu we wszystkich gałęziach i na pierwszym miejscu jest Francja, my jesteśmy na drugim i 5 takich krajów, które mają najwięcej zatrudnionych w tym sektorze, to poza Francją i Polską to jeszcze Niemcy, Włochy i Hiszpania.
W związku z tym, że jesteśmy liderem na rynku przewozów, warto jeszcze wspomnieć, z jakimi wyzwaniami mierzą się polscy przewoźnicy. To, co chciałabym jeszcze podkreślić w swoim dzisiejszym krótkim wystąpieniu, bo oczywiście o transporcie drogowym mogłabym mówić wiele, a mam tylko 15 minut, więc naprawdę taki skrót tego, to w Polsce według takiej organizacji Związku Pracodawców TLP, w Polsce jest ponad 100 000 firm, które wykonują transport drogowy. W 2022 roku było w tych 100 000 było ponad 100 firm, które zatrudniają powyżej 250 pracowników. To, co tutaj chcę zaznaczyć, to właśnie to, że ten rynek transportu drogowego jest rozdrobniony. Mamy bardzo, bardzo dużo firm, które zatrudniają do 10 pracowników i tą flotę mają też albo jeden pojazd najczęściej, albo do 5 pojazdów, tak? Czyli mamy bardzo dużo małych firm. No i tutaj jest wiele rzeczy, które w ciągu ostatnich 4 lat się wydarzyły i to zaraz jeszcze pokażę. Przewoźnicy muszą się mierzyć z brakiem kierowców zawodowych, z pakietem mobilności, o którym wspomniałam, ale dzisiaj nie będę rozszerzać tego tematu. Jest jeszcze Fit for 55, które spowoduje wiele konsekwencji dla przewoźników, dla transportu drogowego i nie tylko. Niestety cały czas mamy wzrost kosztów operacyjnych działalności w transporcie drogowym, no i też narzucane są często z góry systemy zabezpieczeń, które firmy muszą po prostu zakupić, więc te koszty cały czas niestety wzrastają. A ładunków i jakby sytuacja globalna jest taka, że zamawia się mniej. Są już pierwsze oznaki tego, że teraz ten 2024 rok to jest lekkie odbicie, ale zanim to odbicie przekształci się w coś większego, no to jeszcze trzeba troszkę czasu. No i tutaj takie największe wydarzenia, które miały mocny wpływ na transport drogowy, no to przede wszystkim pandemia w 2019 roku, później wyjście Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej, to też spowodowało wiele wyzwań, trzeba było przekształcić biznesy. No właśnie tą globalną inflację datuje się na 2022 rok i też wojna na Ukrainie. Konflikt Izrael-Hamas, co też jest globalnie problemem dla transportu morskiego, bo kontenery, wszystkie w zasadzie większość statków jest wysyłana dłuższą drogą, bo po prostu boją się być zaatakowani i ten konflikt trwa do dnia dzisiejszego. No i w zeszłym roku jeszcze był tutaj strajk polskich przewoźników na granicy, więc jest tego naprawdę bardzo dużo. Wybiorę te najważniejsze rzeczy i je omówię. Przede wszystkim mierzymy się z brakiem kierowców zawodowych i to już jest problem od wielu lat. Niestety nie tylko my w Polsce, ale w całej Europie nie potrafimy sobie z tym poradzić. I IRU mówi, że do 2026 roku na emeryturę odejdzie 30% tych kierowców, którzy teraz są zatrudnieni, a całkowity niedobór w całej Europie może osiągnąć 2 miliony do 2026 roku, więc to są ogromne braki kadrowe. No i właśnie my jako PITD staramy się przedstawić ten zawód w taki sposób, aby zachęcić młode osoby do wykonywania jego, ale tutaj wiele rzeczy infrastrukturalnych, bezpieczeństwa na parkingach i takich globalnych rzeczy musi się zmienić, żeby ci młodzi ludzie naprawdę chcieli wykonywać ten zawód, a przede wszystkim też ten zawód niestety nie jest szanowany, więc ludzie nie chcą go wykonywać. Tutaj tak dla podkreślenia, te zdjęcia to nie jest Photoshop ani sztuczna inteligencja, to są zdjęcia z Wielkiej Brytanii, kiedy właśnie wyszła z Unii Europejskiej, nie dopilnowała dokumentów i się okazało, że wielu kierowców nie mogło wykonywać tam pracy, przez co właśnie były braki na półkach i nie mieli paliwa na stacjach, bo nie miał kto go dostarczyć, dlatego zawsze staram się w swoich prezentacjach podkreślać ten problem, że dotyczy to każdego z nas.
Tutaj trochę o Fit for 55. Jest to zarządzenie, program, który został wprowadzony przez Komisję Europejską. Ma on pozwolić na ograniczenie emisji gazów cieplarnianych do 55% w porównaniu z rokiem 1990. I niestety sektor transportu odpowiada za 12% światowej emisji gazów cieplarnianych i jest jedną z niewielu gałęzi gospodarki, u których zamiast ten poziom maleć cały czas wzrasta, dlatego Unia Europejska nakłada tutaj różne ograniczenia, czy chce wprowadzić zmiany, aby tych gazów było, aby emisja CO2 po prostu była mniejsza. I teraz tak, no jednym z tych rozwiązań to jest zakaz sprzedaży silników spalinowych po 2035 roku. Producenci już mają w swojej flocie dostępne ciężarówki czy samochody do 3,5 tony w ofercie z silnikami elektrycznymi, ale niestety tutaj jest wiele problemów z tym związanych. W Polsce w 2024 roku w czerwcu było zarejestrowanych 7 000 pojazdów elektrycznych. Niestety nie da się podzielić je na samochody ciężarowe powyżej 3,5 tony i do 3,5 tony, bo wiemy, że taki na przykład Impost, DHL czy DPD stawiają właśnie na to, żeby kurierzy jeździli elektrycznymi busami, więc tego na pewno jest najwięcej. Po rozmowach z przewoźnikami wychodzi na to, że tych pojazdów jest naprawdę niewiele i nie wiem, czy w całej Polsce pojazdów ciężarowych elektrycznych do powyżej 3,5 tony, takich w wykorzystaniu jest powyżej 50. Przede wszystkim cena jest bardzo wysoka tych pojazdów, a druga, więc wiele firm nie może sobie po prostu postawić, jakby pozwolić na zakup takich pojazdów. Z drugiej strony, tak jak wspomniałam wcześniej, mamy ciągle rosnące koszty, więc jeszcze flota i tak dalej. Ale kolejnym problemem jest po prostu brak infrastruktury ładowania i to nie tylko w Polsce, ale i w Europie. Są kraje, w których ta infrastruktura jest bardziej gęsta, no ale mimo wszystko na transport międzynarodowy to nie wystarcza, więc na razie to, co branża transportu drogowego mówi, to że jeżeli już, to na razie na rynku lokalnym do 150 km mogą być wykorzystywane te pojazdy. Na razie w transporcie międzynarodowym nikt tego nie widzi. No są prowadzone pilotaże, ale no zobaczymy, jak to będzie wyglądać dalej. I jaka w tym rola jest transportu intermodalnego? Tutaj przedstawiłam taką statystykę na przełomie ostatnich 13 lat i w 2010 roku transportem kolejowym przewieziono tylko 500 000 ton TIU, natomiast w 2021 i 2022 było to już blisko 3 miliona TIU, więc jeżeli chodzi o rozwój transportu intermodalnego, no to widać tutaj ogromne zmiany w Polsce, budowę infrastruktury punktowej, liniowej i to się przekłada właśnie na te wzrosty. Oczywiście nie jest jeszcze idealnie i właśnie w zeszłym roku mieliśmy spadek, no ale wynika to cały czas z tego, co ja mówię, czyli takiego globalnego spadku zamówień, co przekłada się na każdą gałąź transportu. Tutaj jeszcze takie statystyki z przeładunku kontenerów w TIU w portach i jakby tutaj tylko chcę podkreślić to, że te poziomy 3 milionów zostały osiągnięte w 2021 i 2022 roku i największym portem obecnie pozostaje Baltic Hub w Gdańsku. Jaka jest przyszłość transportu intermodalnego w Polsce? Wymieniłam tutaj takie najważniejsze rzeczy, bo nie jestem w stanie wymienić wszystkich inwestycji, które są w trakcie realizacji bądź w planach.
No i tutaj takim kluczowym elementem, którego nie mogę pominąć, jest nowy jedwabny szlak i rozbudowa Małaszewicz. Niestety przez to, że wybuchła wojna na Ukrainie i są sankcje na Rosję i Białoruś, były spadki na nowym jedwabnym szlaku, ale z kolei przez to, że jest konflikt Izraelu z Hamasem, te pociągi wróciły do Małaszewicz i jest ich coraz więcej. Z tego co wiem, to będą tam budowane kolejne terminale, więc Małaszewicze jako stacja, która ma szeroki tor normalny, potrzebuje przebudowy i rozbudowy tego ośrodka, aby po prostu móc zwiększyć przepustowość i atrakcyjność tego terenu. Kolejnym takim dużym przedsięwzięciem jest budowa terminalu kontenerowego w Świnoujściu, a co za tym idzie budowa drogi S3 i tunelu w Świnoujściu. Tunel w Świnoujściu już działa, więc nie trzeba przypływać promami, by dostać się do Świnoujścia, natomiast budowa drogi S3, zostały już jakieś ostatnie odcinki, z tego co wiem, to mają być oddane w tym roku. Dlaczego to jest istotne? Dlatego, że tutaj mocno Polska nastawia się na współpracę po prostu z Czechami i Słowacją, bo oni nie mają dostępu do morza, a dzięki temu terminalowi i drodze, która będzie bezpośrednio prowadzić do niego, będą w stanie ściągnąć po prostu ładunki dla Czech i Słowacji. Tutaj jest jeszcze, już rozpoczęła się budowa terminala T3 w Gdańsku, przez co również zwiększą swoją przepustowość. Ten terminal ma być też tutaj zautomatyzowany, więc czekamy na realizację, przez co też właśnie zwiększy się optymalizacja przeładunków i przepustowość. I takie problemy, z którymi musimy się mierzyć, jednym z nich jest właśnie to, że każda gałąź transportu, przedstawiciele każdej gałęzi transportu działają na swoją korzyść, a nie patrzą na cel wspólny. I tak jest z budowaniem dróg czy właśnie terminali. Musimy patrzeć na dobro wspólne, czyli budować terminale tam, gdzie będzie planowana droga, albo po prostu dogadać się, żeby tam była wybudowana droga, czy już nawet sieć kolejowa. No i tutaj wszyscy muszą działać wspólnie, żeby to się udało. Mamy też brak kadry. Jest bardzo mało osób, które specjalizują się w gałęzi transportu intermodalnego, mało kierunków, więc tutaj WSL właśnie wychodzi naprzeciw i studia dualne są świetnym pomysłem i trzymam kciuki za realizację tego przedsięwzięcia, projektu. No i tutaj duża jeszcze rola po prostu w państwie, aby budować te drogi, terminale, bocznice, bardziej pod kątem tej sieci kolejowej, tutaj mam na myśli terminale, bo to bardziej prywatni przedsiębiorcy budują terminale, a nie państwowi, chociaż też mamy PKP terminale, więc to też nie jest tak zawsze, ale tutaj chodzi o właśnie wybudowanie większej sieci dróg kolejowych i połączenia kolejowe, które pozwolą nam na wykorzystanie tego transportu intermodalnego bardziej niż transportu drogowego. Na dzisiaj to wszystko. Bardzo dziękuję za zaproszenie. Dziękuję bardzo Pani Justyno. Pomimo, że czasu Pani miała niewiele, ale udało się wiele cennych informacji Pani przekazać, w szczególności tych statystycznych, ale też dziękuję o takie nawiązanie do transportu intermodalnego i o przedstawienie tych najnowszych inwestycji, z których niedługo będą mogli korzystać firmy, które zajmują się realizacją transportu. Dziękuję dzisiaj serdecznie za uwagę. Zapraszam na webinar, ostatni w naszej Akademii Transportu Multimodalnego,
który będzie dotyczył transportu kolejowego. Będziemy gościć jutro panią Alicję Kozłowską z Urzędu Transportu Kolejowego. Dzisiaj dziękuję serdecznie i do zobaczenia. Dzień dobry Państwu. Witam już w 4. webinarze z cyklu Akademia Transportu Multimodalnego. Do dzisiejszego spotkania zaprosiliśmy panią Alicję Kozłowską, która reprezentuje Urząd Transportu Kolejowego. W związku z tym nie trudno zgadnąć, że temat dzisiejszego spotkania to transport kolejowy. Bardzo dziękuję pani Alicjo za przyjęcie zaproszenia do naszego spotkania i oddaję już pani głos. Witam jeszcze raz Państwa bardzo serdecznie. Bardzo dziękuję za zaproszenie. Tak, rzeczywiście reprezentuję Urząd Transportu Kolejowego, wobec tego w ramach tej prezentacji, mówiąc o transporcie kolejowym, będę też nawiązywać do kompetencji organu regulacyjnego, ponieważ to jest też ściśle powiązany, urząd jest bardzo aktywny we wszelkich tutaj działalnościach w transporcie kolejowym. Może zacznę od cyferek. 1,9 miliona pociągów pasażerskich w 2023 roku poruszało się po polskich torach, czyli średnio ponad 5 tysięcy pociągów pasażerskich dziennie po infrastrukturze kolejowej w Polsce. Jeśli chodzi o pociągi towarowe, to 400 tysięcy pociągów towarowych w 2023 roku, czyli ponad 1000 pociągów dziennie. Czy kolej jest bezpieczna? Moglibyśmy zadać pytanie, więc też my jako Urząd Transportu Kolejowego, jako władza bezpieczeństwa badamy mierniki wypadkowości. Jest to liczba wypadków powiązana z pracą eksploatacyjną. Ten miernik spada, on raczej ma cały czas tendencję spadkową, to jest bardzo takie pozytywne, praca eksploatacyjna rośnie, ten miernik wypadkowości spada. Ale to nie oznacza, że nie ma tych zdarzeń kolejowych też w transporcie kolejowym. Na liniach kolejowych w 2023 roku było ponad 500 wypadków, na bocznicach było 146 wypadków. To pokazuje, jak dużo jeszcze jest do zrobienia, jak ważne jest kształcenie personelu kolejowego, jak ważne są systemy bezpieczeństwa w transporcie kolejowym. Może powiem trochę o uczestnikach rynku kolejowego. Jest tutaj bardzo wiele podmiotów, tutaj pogrupowałam w różne grupy. Nad wieloma tutaj sprawuje nadzór prezes Urzędu Transportu Kolejowego, który jest właśnie tą krajową władzą bezpieczeństwa i regulatorem rynku, zajmuje się również interoperacyjnością, prawami pasażera. Wobec tego też mamy kontakt z pasażerami, mamy kontakt z maszynistami, dla których wydajemy świadectwa i licencje. Jest bardzo nowoczesny ośrodek egzaminowania maszynistów, o którym też dużo się teraz pisze, mówi. Nadzorujemy ośrodki szkoleniowe, producentów taboru. Jeżeli chodzi o przewoźników kolejowych, to zarówno w zakresie licencji, jak i certyfikacji, w zakresie systemów bezpieczeństwa, również zarządcy infrastruktury są zobowiązani przeprowadzić proces autoryzacji. Też czuwamy nad dysponentami, certyfikujemy ECM-y, sprawujemy nadzór nad użytkownikami bocznic, czy też jednostkami oceniającymi, infrastrukturą usługową. Też sporo piszemy o kolejach turystycznych, promujemy właśnie takie dawne, historyczne elementy kolei. Co mogę powiedzieć o infrastrukturze kolejowej? W Polsce mamy 19 576 km eksploatowanych linii kolejowych. Ponad 45% to są linie dwutorowe, ponad 62,5% to są linie zelektryfikowane, pozostałe linie są niezelektryfikowane. I mamy jeszcze podział na linie normalnotorowe i na linie szerokotorowe. To jest różnica rozstawu toru 1435 czy 1520 w przypadku linii szerokotorowych. Linie szerokotorowe głównie są na granicy wschodniej, ale większość infrastruktury jest oparta na linii normalnotorowej. Największa linia szerokotorowa to jest linia LHS-u, która
od granicy z Ukrainą do Euroterminala w Sławkowie tutaj dochodzi. To jest około 400 kilometrów. Szanowni Państwo, też funkcjonuje bardzo wiele bocznic kolejowych. Tak jak mówiłam, wydajemy świadectwa bezpieczeństwa, kontrolujemy też pracę tych bocznic kolejowych. Prywatne bocznice, zakłady produkcyjne, kopalnie, elektrownie uruchamiają bocznicę kolejową, aby móc korzystać z transportu kolejowego. Mamy też wiele obiektów infrastruktury usługowej. Ja tu podzieliłam na takie 4 grupy. Te obiekty infrastruktury usługowej też są oparte, ich funkcjonowanie jest oparte na zasadach regulowanych, czyli muszą udostępniać każdemu przewoźnikowi możliwość korzystania z tych obiektów, czy też regulowane są opłaty, nie są one dowolne. Więc mamy prawie 600 obiektów, które służą do załadunku, wyładunku towarów, między innymi tam są terminale towarowe, tory za- i wyładunkowe. Mamy naprawę i serwis taboru, czyli mamy różne zakłady naprawcze, rewizję taboru czy naprawy awaryjne, to jest prawie 150 obiektów. Kolejna grupa obiektów to jest obsługa pasażerów, tutaj mówimy o dworcach kolejowych, ponad 550 obiektów, jest jeszcze kilka tysięcy stacji pasażerskich, ale one już wchodzą w ramach infrastruktury kolejowej, więc o nich tutaj szczegółowo nie będę opowiadać. Czy też 4. grupa według tego naszego podziału to jest obsługa składów pociągów, są stacje rozrządowe, manewrowe, tory postojowe, mycie, czyszczenie taboru, stacje paliw, instalacje do tankowania na stacjach. Według rejestru obiektów infrastruktury usługowej, który prowadzimy, jest tam 326 obiektów. Przewoźnicy kolejowi. Prezes Urzędu Transportu Kolejowego wydaje licencje dla przewoźników kolejowych, przedsiębiorstw zarejestrowanych w Polsce, ale ta licencja obowiązuje w całej Unii. Na dzień dzisiejszy mamy aktywnych 152 licencje dla przewoźników. One są na przewóz osób, na przewóz rzeczy lub na świadczenie usług trakcyjnych lub na wybrane z tych działalności, bo może być na same świadczenie przewozu osób lub rzeczy. I tutaj mamy wysoką pozycję w Europie, więcej mają Niemcy, zdecydowanie 505 takich licencji jest wydanych, potem Czesi 108. Również rzeczywiście przewoźnicy posiadający licencję w innym kraju mogą poruszać się po naszym kraju. Ponieważ jako Urząd Transportu Kolejowego zbieramy też dane statystyczne, chciałam też tu się z Państwem podzielić najnowszymi danymi o przewozach pasażerskich, towarowych, o przewozach intermodalnych. Mamy dużo tych informacji, publikujemy te informacje i do nich zachęcamy, odsyłamy do korzystania. Przewozy pasażerskie rosną. Rok 2020 był ten okres pandemii, pokazał rzeczywiście spadki w liczbie pasażerów, w liczbie uruchamianych pociągów, pracy eksploatacyjnej czy pracy przewozowej. Jednak te wzrosty po tym okresie następują. W 2023 roku kolej przewiozła 374,4 miliona pasażerów. Mamy już dane za półrocze tego roku i szacujemy, że w 2024 roku będzie przekroczone 400 milionów pasażerów, może nawet 410. Czy to jest dużo? No jeżeli popatrzymy na dane europejskie, mówimy tutaj o jednolitym obszarze kolejowym w Europie, więc te 374 miliony pasażerów w Polsce to nie jest dużo. To jest dopiero 6. pozycja w Europie. Wiele krajów, które pokazują, że tych pasażerów można przewozić znacznie więcej. Wyliczamy taki wskaźnik wykorzystania kolei i w województwach, i dla całej Polski. To jest taki wskaźnik, który pokazuje, ile przeciętny mieszkaniec Polski, czy mieszkaniec danego województwa, taki statystyczny mieszkaniec, ile razy podróżuje koleją. W Polsce ten wskaźnik w 2023 roku wyniósł 9,9, czyli prawie 10 pasażerów, czyli przeciętnie mieszkaniec podróżował 10 razy, przeciętny mieszkaniec Polski. Jest to bardzo zróżnicowane w poszczególnych województwach, dlatego też to prezentuję. Województwo pomorskie, województwo mazowieckie czy województwo dolnośląskie, wielkopolskie mają powyżej tej średniej, na pozostałych województwach te przewozy kolejami pasażerów są znacznie mniejsze. Ale jeżeli weźmiemy pod uwagę, jak ten nasz wskaźnik 9,9
kształtuje się na tle Europy, to jesteśmy tutaj daleko, wobec tego jest bardzo dużo jeszcze do zrobienia, mamy olbrzymi potencjał, aby tych pasażerów w Polsce wozić więcej. Wszystkie te prace inwestycyjne, modernizacyjne, które toczą się na infrastrukturze kolejowej, te zakupy taborowe pewnie do tego się już przyczyniają, że wzrasta tych pasażerów i na pewno będzie ich jeszcze więcej. Przejdę do przewozów towarowych. W przewozach towarowych mamy i wzrosty, i spadki. Widać tutaj cała ta sytuacja geopolityczna mocno wpływa na cały transport, o czym też było w poprzednich panelach mowa. Na transport kolejowy w Polsce oczywiście też. W ubiegłym roku odnotowaliśmy spadki w przewozach towarowych. No niemniej jednak te spadki się pojawiają, wzrastają. Mamy nadzieję, że te przewozy towarowe również się odbudują. Pomimo, że tak nie najlepiej wygląda ta statystyka, którą prezentowałam w Polsce, jeżeli spojrzymy tutaj na mapę krajów europejskich, na wybrane 29 krajów, to Polska zajmuje drugie miejsce. Zdecydowanie najwięcej towarów przewozi się w Niemczech, ale na drugim miejscu te 231,6 miliona ton przewiezionych to jest rekord, to jest ten wynik Polski. Grupy przewożonych towarów. Co przewozimy w Polsce? W Polsce nadal największą grupą to jest węgiel kamienny, brunatny, ropa naftowa i gaz ziemny, to jest ponad 30%. Rudy metali, inne produkty górnictwa i kopalnictwa to jest ponad 26% i koks, produkty rafinacji ropy naftowej to jest prawie 14%. Te towary, których nie identyfikujemy, często to są przewożone w kontenerach, tutaj duża grupa to te przewozy intermodalne. Mniej przewozimy metali, chemikaliów, produktów rolnictwa czy rybołówstwa, ale te udziały też wzrastają. Na pewno jest olbrzymi potencjał teraz do przewożenia usług chociażby pocztowych, przewożenia śmieci, które w wielu krajach są przewożone. W Polsce ten rynek jeszcze nie jest rozwinięty. Może krótko też powiem o przewozach intermodalnych, to też pojawiało się w wielu prezentacjach. Ja powiem, ile przewozów było realizowanych koleją, czyli przewozy w kontenerach, naczepach. W sumie masa ładunków przewieziona w 2023 roku to są 24,5 miliona. Jeżeli chodzi o liczbę jednostek, to jest 1 590 246 sztuk i jeżeli chodzi o TIU, to jest prawie 2,5 miliona TIU. Jaki udział tych przewozów intermodalnych jest w rynku przewożonych towarów koleją ogółem? To jeśli chodzi o masę, to jest ponad 10%, jeżeli chodzi o pracę przewozową, jest to 13-15%, tak się w tych ostatnich latach kształtuje. Ale jeżeli już spojrzymy, jakie jednostki transportowe przewozimy, to dominują u nas kontenery 20-stopowe, które mają ponad 47%. Są też kontenery 40-stopowe, ponad 40%, a te pozostałe grupy mają mają nieduży udział, ale pozytywne jest to, że my widzimy te wzrosty, które suma tych pozostałych nie tak dawno miała 3%, w tej chwili to już poszczególne grupy, chociażby naczepy, przyczepy samochodowe mają już prawie 5%, więc wzrasta ten przewóz towarów. Tutaj dobrym przykładem jest też terminal Klip w Swarzędzu, gdzie też te przewozy są realizowane. W sumie mogę powiedzieć, że przewozy intermodalne realizowało w 2023 roku 29 przewoźników kolejowych. To też jest grupa, która wzrasta rok do roku. Chciałam też pokazać, jakie są główne bezpośrednie relacje intermodalne z portów w Gdyni i w Gdańsku. Oczywiście są też realizowane przewozy między innymi w terminalu Szczecin-Świnoujście, ale one są głównie masowe, te intermodalne są jeszcze na mniejszą skalę, ale są i to widzimy i też obserwujemy i w statystykach uwzględniamy. Szanowni Państwo, myślę, że może też to Państwa zainteresować zatrudnienie. Zatrudnienie w przewozach pasażerskich w zawodach w oparciu o umowę o pracę, tutaj zaznaczę, w 2023 roku to ponad 25 000.
pracowników. Też pokazujemy, że są zawody regulowane i zawody też nieregulowane, ale analizowane przez nas, ważne w całym procesie przewozowym, więc pokazujemy tutaj chociażby maszynistów w przewozach pasażerskich było 5373 nawet w 2023 roku. Ale szereg różnych zawodów, które tutaj też prezentujemy. Być może słuchaczami są też absolwenci szkół średnich kolejowych, więc tam znajomość, tą możliwość pracy w tych zawodach też Państwo pewnie macie. Zatrudnienie w przewoźnikach towarowych to jest 27 582, jeżeli chodzi o tą pracę w oparciu o umowę o pracę w 2023 roku. I tutaj też pokazujemy to zróżnicowanie, ilu w poszczególnych grupach było. Oczywiście tutaj największa grupa to jest grupa maszynistów, to jest prawie 7 000 pracowników. Też wspomnę o ekokolei, to się przewijało, ale tu my też mocno promujemy w ramach transportu kolejowego. Oczywiście transport w udziale emisji CO2 to ponad 20%, prawie 21%, ale jeżeli już się przyjrzymy, który rodzaj środków transportu największy ma tu udział, to jest to transport drogowy. Transport kolejowy ma niewielki udział, to jest 0,4%, dlatego też mówimy o tym, że transport kolejowy jest i bezpieczny, i najbardziej ekologiczny. Dlatego też zachęcamy do pracy w transporcie kolejowym, zachęcamy do współpracy z transportem kolejowym, bo ta współpraca tych wszystkich gałęzi transportu na pewno może spowodować sprawny transport. Ja na koniec jeszcze się tylko krótko zachęcę Państwa, tych, którzy korzystają, interesują się statystykami kolejowymi, do strony dane.utk.gov.pl. Tutaj co miesiąc prezentujemy dane o rynku pasażerskim, towarowym, o punktualności, prezentujemy dane o infrastrukturze, o taborze. Co roku na koniec lipca jest opublikowane sprawozdanie roczne o funkcjonowaniu rynku kolejowego w Polsce. Zachęcamy, najnowsze opracowanie jest już dostępne. Już jutro będzie opublikowane sprawozdanie o bezpieczeństwie w transporcie kolejowym, do którego również zachęcamy. Wiele wykresów, wiele tabel. Dla tych z Państwa, którzy chcieliby też szkolić się, poznawać tą wiedzę w transporcie kolejowym, zachęcamy do bezpłatnych szkoleń, które są w ramach Akademii Bezpieczeństwa Kolejowego w Urzędzie Transportu Kolejowego, więc to też takie uzupełnienie tego wszystkiego, co będziecie mieli Państwo na studiach, czego uczycie się w szkołach średnich, też to może być bardzo przydatne, do czego bardzo zachęcam. No i cóż, życzę Państwu dobrych wyborów, edukacji właśnie w branżach transportowych, i potem dobrej pracy i realizowania się właśnie w tych dziedzinach. Bardzo serdecznie dziękuję. Dziękuję bardzo naszej ekspertce. Bardzo dziękuję za ciekawe wystąpienie, za przygotowanie bardzo ciekawych danych, które nam pokazują, że jednak jesteśmy gdzieś tam w czołówce, co nie oznacza, że nie mamy też dużo do zrobienia. Ale potencjał, jeśli chodzi o transport kolejowy, jest ogromny. Jeśli chodzi właśnie o transport intermodalny, ten transport kolejowy, w nim jest największa nadzieja, bo on może odciążyć nas w zakresie i ruchu na drogach, ale też w zakresie obciążenia środowiska. Dziękuję serdecznie. Dzisiaj kończymy ten cykl webinarów, 4 webinarów. Przypomnę, pierwszy o transporcie intermodalnym, drugi o transporcie morskim, trzeci o transporcie drogowym. Dzisiaj dowiedzieliśmy się bardzo ciekawych informacji o transporcie kolejowym. Zapraszam do ponownego odtworzenia, zapoznania się z tymi informacjami, do również odwiedzenia stron naszych partnerów, czyli ETA.FM, Polskiego Instytutu Transportu Drogowego czy Urzędu Transportu Kolejowego. Dziękuję bardzo, do zobaczenia.